Witam Państwa w filmiku wprowadzającym użytkownika do korzystania z platformy ReadyBike. To, co widzą Państwo obecnie na ekranie, to widok po pierwszym zalogowaniu się na konto użytkownika. Widzimy przede wszystkim warunki korzystania z serwisu, których zaakceptowanie jest niezbędne do dalszego korzystania z platformy ReadyBike. Warunki oczywiście zawsze są uzupełnione o wszelkie niezbędne dane. Zachęcamy do przeczytania warunków korzystania, tym niemniej oczywiście teraz pominiemy ten fragment i od razu zaznaczymy: oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję warunki korzystania z serwisu. Klikamy akceptuję i w tym momencie automatycznie przychodzi do Państwa systemowy mail z informacją o akceptacji warunków i podjęciu 3 niezbędnych kroków do spersonalizowania swojego konta na platformie ReadyBike. Platforma w tym widoku dzieli się na 3 sekcje. W prawym górnym rogu menu skrótowe. Z prawej strony widać, jaki użytkownik obecnie zalogowany jest na platformie, wersja językowa, koszyk zamówień, funkcjonalność, którą dodamy niebawem, jak i 4 symbole kalendarzy, które odpowiadają ilości zleceń bieżących, ilości zleceń w trakcie i ilości zleceń opóźnionych, jak oczywiście wszystkie zlecenia. Z tego miejsca również w przycisku dodaj możemy od razu zarejestrować rower lub dodać zgłoszenie serwisowe. Drugą sekcją są również skróty do dodania nowego zgłoszenia, przejścia do widoku zgłoszeń bieżących, zakładki z dodanymi klientami i dodanymi produktami. Trzecią sekcją, najważniejszą, jest rozwijane menu z belki po lewej stronie. Wystarczy najechać kursorem i menu się rozwija. Dzieli się oczywiście na bieżące zgłoszenia, archiwum zgłoszeń, zgłoszenia, które już są zakończone, ale są zapisane na platformie i przechowywane w chmurze, klienci, których dodaliśmy, produkty. Twoje zamówienie jest to związane z koszykiem w prawym górnym rogu, o czym wspominałem przed chwilą. Bardzo ważna sekcja administracja, do której wrócimy za chwilę. Statystyki finansowe, statystyki klientów, marketing, e-mail i SMS i rozliczenia z ReadyBike. Do tego również wrócimy za chwilę. Obecnie wchodzimy w zakładkę bieżące zgłoszenia i w tym momencie pokazuje nam się najważniejszy widok platformy, główny widok całego serwisu z podziałem zleceń na poszczególne statusy. Dzielą się one na przyjęcie do serwisu, w trakcie naprawy, rozpoczęto, odłożone, serwis zrealizowany i na końcu wydanie. Przyjęcie do serwisu jest to pierwszy status, w którym automatycznie umieszcza się każde nowe utworzenie, zgłoszenie serwisowe. Oznacza ono oczywiście przyjęcie roweru do serwisu. W trakcie naprawy do tego statusu przesuwamy zlecenia w momencie, kiedy zaczynamy naprawiać dany rower. Rozpoczęto, odłożone jest to status, w który przesuwamy zlecenie, kiedy obecnie nie możemy dokończyć danego zlecenia i odkładamy je na nieco późniejszy termin. Serwis zrealizowany oczywiście to status, kiedy rower jest już naprawiony i zapraszamy klienta po jego odbiór. W tym momencie wychodzi do klienta powiadomienie e-mail i SMS zapraszające po odbiór roweru. I wydanie to ostatni status, na który przesuwamy zlecenie serwisowe, kiedy klient odbiera już rower. W tym momencie wychodzi do niego e-mail i SMS dziękujący za skorzystanie z usług serwisu, zachęcający do zostawienia opinii na Google, jak i zapraszający do ponownego odwiedzenia serwisu. Następnym elementem menu, który obecnie omówimy, jest właśnie ta ważna zakładka administracja. Pierwszym punktem są użytkownicy.
Są to wszystkie konta, które mają dostęp do tego profilu. Oczywiście możemy nadać różne poziomy dostępu. Określamy nazwę użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, hasło, aktywność i przypisanie do lokalizacji i najważniejsza funkcja, czyli przypisanie do grupy właściciel, menedżer lub też serwisant. Ostatnim elementem jest wgranie awatara, do czego gorąco zachęcamy, ponieważ przy większej ilości zleceń serwisowych na tablicy dużo łatwiej jest odnaleźć się pracownikom serwisu, jeżeli na poszczególnych ticketach są awatary z ich chociażby wizerunkiem tudzież logiem. Następnym elementem są lokalizacje. Lokalizacje to nic innego jak lokalizacja naszego serwisu. Oczywiście jeśli firma posiada więcej niż jedną lokalizację serwisu, można jak najbardziej tutaj dodać. To jest podgląd głównej lokalizacji. Określamy oczywiście jej nazwę, numer kontaktowy, który wyświetla się klientowi w powiadomieniu o zleceniu serwisowym. E-mail, oczywiście adres, również logo i tutaj ważna rzecz, link do mapy Google, aby móc nawigować klienta po odbiór roweru i link do opinii na wizytówce Google Moja Firma. Następnym ważnym punktem są statusy, czyli tak naprawdę podgląd tego, co jest widoczne na tablicy Kanban z głównym widokiem serwisu. Będzie to omówione zdecydowanie bardziej szczegółowo w następnym materiale, tym niemniej teraz pokażemy jeden ze statusów, przyjęcie do serwisu. Jest to podgląd wiadomości, jaka jest wysyłana do klienta. Można wybrać różne wersje nagłówka, treści, oczywiście zawsze uzupełnionej o odpowiednie dane klienta, stopki i również SMS-a. Również zawsze uzupełnionego o odpowiednie informacje. Następnym etapem są usługi serwisowe. Są to wgrane już na platformę zdefiniowane usługi serwisowe, których oczywiście cenę, jak i czas można zawsze edytować. Oczywiście zachęcamy, aby zawsze usługi były już dostępne przy dodawaniu zlecenia serwisowego. Wtedy będzie już to bardzo łatwe do wybrania z rozwijanej listy. Przykładowo, można edytować na przykład tą usługę wymiana klocków hamulców tarczowych. Ważne przede wszystkim trzeba to najpierw aktywować, wtedy możemy ustalić cenę i zapisać zmiany. W tym momencie jest ona już aktywna i można ją dodawać do zlecenia serwisowego. Temat usług serwisowych, jak i pakietów serwisowych będziemy również omawiać w następnym materiale dużo bardziej szczegółowo. I następnymi ważnymi elementami menu są statystyki finansowe i statystyki klientów, marketing, e-mail, SMS. Tu zawsze są pokazywane wszelkie statystyki dotychczas prowadzonych napraw i klientów na platformę. I ostatnie to rozliczenia z ReadyBike. To ceny, widzimy tu opłata za zgłoszenie serwisowe złotówka, opłata za dodanie roweru, również oczywiście złotówka i cennik za wysłanie jednej wiadomości SMS 14 groszy. Ważnym elementem, ważną informacją tego menu jest kwestia rabatów za prowadzone ilości serwisów. Oczywiście chodzi o prowadzoną ilość serwisów miesięcznie. Powyżej 100 serwisów jest to rabat 10%, powyżej 200 serwisów jest to rabat 20%, odpowiednio przy 300 serwisach jest to rabat 30% i powyżej 500 40% rabatu.
Są to wszystkie niezbędne i podstawowe informacje potrzebne do korzystania z platformy ReadyBike. Tak jak wcześniej wspominałem, temat tworzenia zgłoszenia serwisowego, dodawania nowego klienta, dodawania roweru, ustalania usług serwisowych i pakietów serwisowych zostaną bardziej szczegółowo omówione w następnych materiałach.